Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Pawlus. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek. Zajmiemy się zupełnie inną, również ciekawą materią. Jestem, jak być może się domyślacie, nad piękną rzeką Odrą i w takich to ślicznych okolicznościach przyrody chciałbym z Wami porozmawiać o wyborze kamery sportowej. To jest taki pilotażowy odcinek, jeżeli seria taka by Wam się spodobała i mielibyście chęć trochę mielibyście chęć trochę takich filmów obejrzeć, dowiedzieć się, jakie jest moje zdanie w tej materii i zobaczyć, jakimi modelami ja kamer nagrywam i dlaczego, jakich używam akcesoriów, jak robię filmy, etc., to może takich filmów po prostu trochę nagram, jeżeli to się będzie cieszyło jakimś tam takim dużym Waszym poparciem i chęcią oglądania takich filmów. Chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że po pierwsze dotyczyć te filmy będą wyłącznie kamer sportowych, a nie takich konwencjonalnych, bo przy wielu aktywnościach, w których chcemy brać udział, jakieś tam hobby, kto ma, ja na przykład akurat łowię ryby, ale ludzie, nie wiem, uprawiają windsurfing, czy jeżdżą konno, czy jeżdżą na nartach, czy na snowboardzie i po prostu nie są w stanie jednocześnie nagrywać i jednocześnie cieszyć się swoją pasją. I tutaj naprzeciw wychodzą nam kamery sportowe, które to po prostu umożliwiają. Wybór kamer sportowych jest bardzo duży. Pojawiło się mnóstwo modeli najróżniejszych i ja po prostu chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co ja uważam, że jest dobre i dlaczego uważam, że jest dobre. Nie oznacza to, że inne rzeczy są złe, bo też oczywiście nie wszystkich modeli kamer sportowych używałem, ale też wychodzę z założenia, że nie trzeba używać wszystkiego, tylko po prostu trzeba się trzymać tego, co jest sprawdzone i dobre. I gdybym ja miał powiedzieć Wam o tym, jaką kamerę sportową wybrać, może na razie nie o konkretnym modelu, chociaż taki odcinek myślę też byłby ciekawy, chciałbym Wam powiedzieć po prostu o tym, czego ja się trzymam. Ja używam od samego początku swojej przygody z kamerami sportowymi, używam kamer firmy GoPro. Żadna to nowość i żadne to odkrycie. Pojawiło się na rynku mnóstwo również produktów innych firm, też dobrych firm i też podobno dobrych produktów. Natomiast powiem Wam, dlaczego ja uważam, że kamery GoPro to jest rzecz pewna i warto się po prostu tego trzymać. Z jakich powodów. I nie chciałbym, żebyście odebrali to po prostu jako takie, nie wiem, dyskryminowanie innych kamer, czy mówienie, że one są niedobre. Kamery GoPro uważam, że są świetne, dlatego że po pierwsze miałem i mam, używałem 5 egzemplarzy w 4 różnych modelach, 3 Black, 3 plus Silver, 3 plus Black i 5 Black i nigdy nie miałem najmniejszych problemów z żadną z tych kamer, a to już o czymś świadczy, bo na moim kanale filmów wędkarskich jest już ponad 300 o różnej długości, nagrywane w różnych warunkach, na mrozie, w ogromnym upale itd. I nigdy nie zawiodła mnie żadna z tych kamer. Także to już jest taki pewien plus. Kamery te są na rynku od kilkunastu lat i to też jest dobre, dlatego że czasami potrafimy się zachłysnąć jakąś nowością, coś wychodzi na rynek i widzimy fantastyczne parametry, to będzie na pewno coś świetnego, ale okazuje się, że na przykład po roku, 2 czy 3 użytkowania dopiero pewne rzeczy wychodzą. Natomiast kilkunastoletnia praktyka z całego świata, różnych ludzi, którzy nagrywają kamerami GoPro, pokazuje, że są to produkty po prostu dobre. Ja, jak wspomniałem, nigdy mi się nic nie zepsuło, natomiast jest też bezproblemowy dostęp do części. Jeżeli, nie wiem, zbijecie sobie to szkiełko z przodu osłony obiektywu, jeżeli zgubicie klapkę, jeżeli coś tam połamiecie, jakiś uchwyt, jeżeli uszkodzicie obudowę, to bez problemu możecie dokupić albo oryginalną część, albo zamiennik i jest do GoPro masę różnych części i to również jest ogromna zaleta, bo przez to, że jest ich dużo, to są też tanie czasami, jeżeli to są zamienniki. No i jeżeli po prostu nie chcemy płacić jakichś tam strasznych, ogromnych pieniędzy, bo oryginalne części do GoPro są dość drogie, to możemy sobie kupić zamiennik i nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Czasami z mniej popularnymi produktami jest ten problem, że po prostu te części ciężko jest dostać, albo nie mamy kompletnie żadnego zaplecza technicznego w przypadku, kiedy coś tam nam się z tą kamerą stanie. Oby się nam nie działo, ale gdyby coś się wydarzyło, to fajnie by było mieć świadomość, że możemy ją po prostu wysłać do serwisu i tam po prostu tą kamerę nam naprawią,
że to nie jest tak, że możemy ją wyrzucić na śmietnik. Kolejna zaleta to to, że do kamer GoPro przez te kilkanaście lat, kiedy te kamery po prostu już są na rynku, wyszło mnóstwo do nich akcesoriów najróżniejszych. Patyki, uchwyty, jakieś tam różne mounty, czyli mocowania na klatkę piersiową, na czapkę, na głowę, na nadgarstek, na wędkę, na wiosło, na najróżniejsze rzeczy, na kask, na płaskie powierzchnie. Wiecie, o co mi chodzi. Jest tych akcesoriów mnóstwo, łącznie z jakimiś tam bardzo skomplikowanymi, typu jakieś tam złożone stabilizatory, czy nawet drony i tak dalej. Więc to jest też zaleta. Ciekawe jest też to, że firma GoPro, trochę tak jak Lego, takie miało założenia i chyba tak nadal jest, że jak weźmiemy najstarsze klocki Lego i te, które kupimy dzisiaj w sklepie, to one będą do siebie pasować. I firma GoPro również idzie tym torem, że tak powiem. Jest takie coś jak tabela kompatybilności, można ją ściągnąć bez problemu na stronie producenta i tam jest podane, jakie części, jakie akcesoria pasują do których kamer. I bardzo często jest tak, że to się po prostu bardzo ładnie pokrywa. Oczywiście są rzeczy typu na przykład baterie. Kamery rodziny 3 i 3 Plus miały wspólną baterię, czwórki miały inną i piątki również mają inną. Natomiast jeżeli mamy, tak jak ja na przykład miałem kilka kamer jednocześnie z rodziny 3 czy 3 Plus, to te baterie po prostu mogliśmy sobie swobodnie wymieniać i to było bardzo, bardzo fajne. Tak samo uniwersalne są na przykład piloty, możemy obsługiwać różne kamery tym samym pilotem. To jest takie fajne, uczciwe dość podejście. Oczywiście no, nie da się przeskoczyć jakby tego, że następuje pewien rozwój technologiczny i na przykład w modelu 5 Black są inne baterie niż w modelach starszych. Takim innym argumentem, bardziej może takim na logikę, jest też to, że jeżeli przyjrzycie się naprawdę profesjonalnie nagrywanym filmom, nie takim jak moje, tylko naprawdę takim w stylu, nie wiem, jakieś bardzo znane programy, nie będę może tutaj rzucał nazwami, ale najbardziej znane stacje, czy nagrywane jakieś filmy przyrodnicze, czy jakieś, nie wiem, survivalowe programy, czy motoryzacyjne, możecie zwrócić uwagę z ciekawości, jak często używane są tam właśnie kamery GoPro jako kamery sportowe, kiedy, nie wiem, trzeba zanurkować, kiedy są jakieś złe warunki, kiedy po prostu potrzeba malutkiej kamery, czy ją gdzieś zamocować na sobie, żeby ona była lekka, gdzie zwykła kamera nie dałaby rady, to zazwyczaj właśnie napis na tej kamerze, czy charakterystyczny kształt zdradza, że jest to właśnie kamera GoPro, a myślę, że ludzie, którzy nie oszczędzają na tym sprzęcie, po prostu kupują sprzęt najwyższej jakości, bo kręcą filmy najwyższej jakości, po prostu kupiliby to, co jest najlepsze, więc po prostu kupują GoPro, bo uważałem, że to jest najlepsze. Jest też taki inny aspekt, który zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Ja wychodzę zawsze z założenia, że fajnie jest mieć dobre rzeczy. I tak jak są różne kamery sportowe, tak na przykład są różne scyzoryki. Są miliony scyzoryków na świecie, różne modele, ale jeżeli chcemy kupić sobie naprawdę dobry scyzoryk, to najczęściej sięgamy po mniej więcej taki. Ten jest bardzo stary, ale to jest scyzoryk firmy Victorinox. I są po prostu firmy w różnych branżach, gdzie jeżeli myślimy o najwyższej półce, tak jak kiedyś w samochodach, jakby słowo marka Mercedes była synonimem po prostu dobrej jakości, teraz to można by dyskutować, ale taka też ciekawostka właśnie, bo zawsze noszę, to jest prezent od taty, jaki dostałem. Mam kilka scyzoryków, dwa scyzoryki firmy Victorinox i po prostu te Szwajcary są synonimem jakości w tej branży. Jeżeli scyzoryk, to Victorinox. I tak samo trochę jest z kamerami. Jest to nie bez powodu synonim wysokiej jakości. Może pojawi się z czasem jakaś naprawdę bardzo silna konkurencja dla GoPro. Na razie ja takiej konkurencji nie widzę. Sam tych kamer używam, jestem bardzo zadowolony. Wymieniłem wiele zalet tych kamer, ich bezawaryjność, mnóstwo akcesoriów, jakie można do nich dokupić. No, myślę, że jest też jakby szeroki wachlarz modeli, to też jest takie ciekawe, że każdy może dobrać coś dla siebie. Natomiast ich największą jakby wadą, ciężko może mówić o wadzie, ale to, co powoduje, że czasami ktoś połasi się, to taki pejoratywny ma wydźwięk, taki bardzo źle to brzmi, ale ktoś wybierze kamerę innej firmy, a nie GoPro,
to najczęstszym powodem jest po prostu cena. To, że kamery GoPro są stosunkowo drogie, wydawałoby się, że trzeba dużo za nie zapłacić. O tak może powiem, to jest chyba bardziej precyzyjne określenie. No bo kamery GoPro cenią się. Owszem, trzeba zapłacić sporo za taką kamerę. Natomiast to też można, że tak powiem, troszeczkę obejść, bo jest mnóstwo fajnych modeli kamer GoPro, które już nie są w sprzedaży nowe, że tak powiem, na półkach, no bo teraz możemy, nie wiem, czy 4 jeszcze możemy kupić, teraz jakby na topie, bo nowa jest 5, ale można kupić na rynku wtórnym, że tak powiem, z drugiej ręki naprawdę kamery na przykład z rodziny 3 czy 3+, które są w fantastycznym stanie, którym nic nie dolega i które będą naprawdę Wam świetnie służyć. Ja zwracam uwagę też często, czy filmy wędkarskie oglądam jakieś na YouTubie wrzucane, czy z innych dziedzin, to często nawet tych starszych modeli wiele osób używa, bo po prostu ma te kamery, nadal działają, służą im dobrze, jakościowo dają radę, jeżeli chodzi o jakość po prostu obrazu. I to jest też taka ciekawa alternatywa, bo można kupić za spore pieniądze najnowszą kamerę, na przykład właśnie filmy GoPro i trzeba się liczyć z dużym wydatkiem, ale jeżeli nie mamy tyle pieniędzy, to zamiast kupować nową kamerę jakiejś takiej może mniej znanej firmy, czy już w ogóle całkiem jakiś model tam ping-pong, prawda, z Dalekiego Wschodu, który no nie wiemy co to jest, kupujemy kota w worku, no ale na papierze parametry są dobre, więc ryzykujemy. Warto się zastanowić nad tym, czy nie kupić po prostu z jakiegoś pewnego źródła kamerę GoPro z drugiej ręki, używaną, w pełni sprawną. Często jest też tak, że ludzie sprzedają całe zestawy. Ja sam tak robiłem już 2 razy, że sprzedawałem zestaw z bateriami, ładowarkami, uprzężami i tak dalej. I można w ten sposób sobie wyhaczyć naprawdę bardzo, bardzo fajny sprzęt. Te osoby, które ode mnie kupiły kamery, to były bardzo zadowolone. Później się jeszcze z nimi kontaktowałem. Jakieś tam podpowiedzi z mojej strony były co do korzystania z nich. I to taki pierwszy odcinek, jak wspomniałem, pilotażowy, więc sporo ogólników. Miałbym kilka pomysłów, jakie odcinki jeszcze nagrać, bo dostaję od Was bardzo dużo pytań, jaką kamerą nagrywasz, w jakiej jakości nagrywasz, jakim programem obrabiasz te filmy. To są ciekawe pytania i to jest, szczerze mówiąc, nie ma tak bardzo dużo dostępnych informacji może na ten temat, takich naprawdę rzeczowych, bo w pewnym sensie jest to też jakiś tam sekret, jeżeli ktoś doszedł setkami i tysiącami godzin po prostu ciężkiej pracy tak naprawdę, bawiąc się ustawieniami, dobierając jakieś tam parametry, akcesoria, bawiąc się programem do obrabiania tych filmów, które nagrywa, to jeżeli do czegoś doszedł, to rzadko się chce tym dzielić tak naprawdę. Tak to po prostu jest, nie bez przyczyny. I dlatego myślę, że takie filmy mogłyby być całkiem ciekawe. Można sporo powiedzieć o tym, jaki model kamery GoPro wybrać, bo modeli jest mnóstwo i tutaj zaskakująco wiele modeli naprawdę wchodzi w grę. Można sporo poopowiadać o tym, jakiego programu się używa, jakich funkcji się używa w tym programie, żeby nagrywać filmy. Jest mnóstwo ciekawych myków. Jak wspomniałem, jeżeli takie filmy cieszyłyby się Waszym uznaniem i chcielibyście takie filmy pooglądać, jesteście ciekawi mojej opinii, uważacie, że robię fajne filmy, dobre jakościowo i że takie filmy byście chcieli na przykład kręcić, to po prostu dajcie znać, napiszcie komentarz, zostawcie ocenę pod tym filmem, a jeżeli chcecie, żebym tych filmów kręcił coraz więcej, żeby było one coraz lepszej jakości, coraz wyższych lotów, że tak powiem, to zapraszam też jak zawsze przy takiej okazji do zerknięcia na link, który na pewno znajdzie się pod filmem, do mojego profilu na Patronite. Tam można wspierać mój kanał w jeszcze bardziej wydatny sposób, mając jakby dużo też profitów z tego, bo zawsze jakieś tam są bonusy, dostęp do różnych niepublikowanych materiałów, takich sekretnych, więc to jest też taka fajna rzecz. Bardzo cenię sobie współpracę z moimi patronami i bardzo im dziękuję za wsparcie. Ta kamera, która teraz mnie nagrywa, Wy jej oczywiście nie widzicie, ale to jest właśnie w tej chwili już nagrywam, najczęściej nagrywam kamerą 5 Black, używam też 3+ Black, ale między innymi dzięki wsparciu patronów kamera i osprzęt do niej właśnie są obecne na moim kanale i dzięki temu ta jakość jest coraz lepsza. Także zapraszam Was do interakcji pod tym filmem. Życzę Wam miłego dnia. Ja powoli się zwijam. Trzymajcie się, cześć.